są w stanie euforii, tudzież załamania. Widzicie, gdzie ja jestem? Parę rad, jak jeść na zaciśnięty żołądek. Kupiłam truskawki. Szkoda byłoby zmarnować wolną sobotę. Dlatego wzięłam się za energiczne mycie tych wszystkich naczyń, które nazbierały się przez ostatnie 2 dni. Słyszałam, że z tych niezbyt fajnych części truskawek można zrobić ocet truskawkowy, więc próbujemy. Mamy. Teraz trzeba tylko zalać wodą i czekać. Rodzice uświadomili mnie wczoraj, że mleko to nie jest tak, że stoi w lodówce, aż je wypijesz, tylko że się psuje. Pachnie normalnie. O, smakuje też normalnie. Mamy mleko. Ponieważ dziś jest sobota i nie mam nigdzie się nie spieszę, żeby wychodzić, to myślę, że to jest idealny dzień, żeby Wam pokazać, jak zrobić makijaż na egzamin. Cechą charakterystyczną jest to, że przynajmniej w moim przypadku musisz się przygotować na płacz. Więc żeby się nam nic tutaj nie zepsuło. Najpierw trzeba nawilżyć cerę jakąś mgiełką. Zaczynamy od podkładu i ja tutaj używam w pudrze, ponieważ on ma dodatkowo taką cechę, że jest dodatkowo fluidem, więc jeśli masz jakieś takie zaczerwienione oczy, tudzież cokolwiek innego, to tego nie widać. Więc nakładamy to praktycznie na całą twarz. Różnica jest może bardzo subtelna, ale właśnie o to chodzi w tym makijażu, żeby nie przytłaczać. Bo na egzaminie chcesz, żeby oceniali jakby Twoje umiejętności, więc żeby nie przysłonić jakimś ciężkim makijażem po prostu swojej osoby. Druga rzecz to róż, ale tak trochę oszczędnie. Czy tu w ogóle coś widać w tej kamerce? Nie wiem. Brwi są takim bardzo ważnym wyznacznikiem twarzy, więc warto je podkreślić. Ja mam taką paletkę i ten kolor używam do brwi, więc delikatnie wypełniamy brwi. Najważniejsze jest to, żeby ten kolor pasował, a nie był jakiś za ciemny albo inny odcień, bo to wygląda okropnie. Co zresztą już zapewne wiecie. I później jakieś cienie do powiek. Ja tutaj zazwyczaj używam jakichś mniej więcej 4. Jakiś jaśniejszy na przód oka, później lekko ciemniejszy w środku. I te powinny być z tej samej takiej jakby palety kolorystycznej. A później na koniec daję jakiś, który nie jest tego samego koloru, na przykład ten. I później pod oko daję jakiś brokat. Dzisiaj dam ten. Taką widać różnicę między zrobionym okiem a jeszcze niezrobionym. Jak widzicie, no może tutaj trochę przesadziłam z tym brokatem dzisiaj, ale to nic. Także jak widzicie, efekt jest bardzo subtelny. Jeszcze jedną rzecz, którą zrobimy, to będą usta. Ważne, żeby były nawilżone, ponieważ nie chcemy ich mieć jakichś takich brzydkich. Ja używam tutaj takiej szminki, która jest w takim bardzo jasnym kolorze i na to takiego różowego błyszczyka, który już mi się nawiasem mówiąc trochę kończy. Cały czas pamiętajcie o tym, żeby efekt był subtelny. I tak wygląda mój gotowy makijaż.
Możecie sobie go jeszcze raz spryskać swoją mgiełką, bo to tak trochę go utrwala. A, no i jeszcze puder, jeśli macie taką skórę, która potrzebuje, spryskujemy i pokażę Wam go w dziennym świetle. A jeszcze widzicie, co jest najważniejsze? Zostawiamy rzęsy, zostawiamy eyeliner. Tego nie. Ponieważ podczas płakania to jest najgorsze, co możesz sobie zrobić. W ogóle spójrzcie na moje lusterko. Można się poczuć jak gwiazda Hollywood. Jeszcze odgarnę sobie te włosy. Skoro podłoga jest już odkurzona, to dzisiejszą misją będzie jej umycie na mokro. Dodatkowo zdecydowałam się jeszcze wytrzeć podłogę, żeby zebrać jak najwięcej tego kurzu i żeby ta podłoga już była po prostu jak najbardziej czysta. Robię sobie przerwę na moje truskawki. Zobaczymy, czy warto było je kupić. Zapach jest najlepszy, a mnie prześladuje zapach gumy na rękach, bo wiem, używam rękawiczek do sprzątania. I to jest fajne, bo tak jakby ręce Ci się nie wysuszają jakimiś chemikaliami, ale z drugiej strony ten zapach jest tak wkurzający. Obejrzałam właśnie film z Odzysku. Jest trochę brutalny, więc ja niezbyt lubię oglądać takie filmy. Ale zmusiłam się, ponieważ ma wyraz artystyczny, w sensie dźwiękowym. Więc obejrzałam to tak trochę na rozmowę kwalifikacyjną. W sumie nawet nie wiem, czy do niej dojdzie. Oczywiście mam nadzieję, że tak. Ale to są jakby 2 etapy. Pierwszy z nich to jest właśnie granie i kształcenie słuchu i harmonia. A jeśli przejdziesz do drugiego etapu, czyli jeśli z tego będzie się miało co najmniej 12 punktów z każdego, to wtedy można przejść do dalszego etapu, który polega na wypracowaniu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. W ogóle to mam takie podejście, że oczywiście bardzo chciałabym się dostać i to jest takie jakby moje trochę marzenie, nawet bardzo, ale jeśli się nie dostanę, to to nic, to się jakby świat się nie kończy na tej jednej rzeczy i zawsze można spróbować za rok, a warto nawet dla samego takiego jakiegoś nowego życiowego doświadczenia spróbować zdać gdzieś, gdzie są egzaminy wstępne. W sumie nawet jeśli nie chcecie zdawać na wydział, który ma egzaminy wstępne, bo Wasz wymarzony wydział to jest jakiś taki, który po prostu przelicza wyniki z matury, to tak na dobrą sprawę proponuję Wam właśnie spróbować dostać się tak dla fabuły na jakiś wydział, który takie egzaminy wstępne ma. Gorące! Dobra, czekamy. Ponieważ atmosfera jest tak niesamowita, może akurat mi się tak zdarzyło, ale wydaje mi się, że Wam też może się tak zdarzyć, bo taka świetna ekipa się zebrała, rozmawialiśmy, jakby już od razu wiadomo, że jeśli będziemy jedną klasą, to będziemy mieć taką energię wspólną, będziemy sobie nawzajem pomagać i w ogóle. Chciałabym nagrać mukbang kiedyś, takie same jedzenie. Jeśli chcecie takie obejrzeć, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Dobre to. Co ja tak jem, to z tą przykrywką, masakra. Dziewczyno, trochę klasy, trochę klasy.
wyszłam się na mały spacerek, ponieważ no jednak czuję się zmęczona cały czas praktycznie i tak sobie pomyślałam, że może jednak trzeba jakoś tak się zrelaksować przed kolejnym tygodniem. Więc postanowiłam zrobić sobie dzisiaj taki wieczór relaksacji w 5 punktach. Tutaj mam taką czekoladę w torebce, którą powinno się rozpuścić w wodzie, tyle że ja mam to mleko, tą resztkę taką, więc będzie z podwójnym mlekiem. I teraz ważna sprawa, co pierwsze, a co drugie? Woda czy proszek? Ponieważ już raz mieliśmy taką śmieszną sytuację. Tak, nie chcemy jej powtarzać. Kubeczek, siup, 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 siup. Autobus spóźnił się o 5 minut, a tramwaj o 8. Teraz powiem wam o moich wrażeniach po harmonii. Nie było dobrze, ale też nie było źle, więc po prostu mam nadzieję, że jakimś cudem przejdę do kolejnego etapu, a później po prostu zabłysnę na rozmowie kwalifikacyjnej. Szczerze, to jest tak niesamowite, że wszyscy ludzie tutaj i w ogóle ci studenci, co już się dostali i tylko kandydaci też, są po prostu tak wspierający i jest taka świetna atmosfera. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej też taka jest, ale tu jest świetnie. Nie pokazywałam wam tego wcześniej, ale to jest mój dzisiejszy outfit. Jak widać, jestem już w domu. Jest gorąco strasznie, więc chyba wezmę prysznic. Moi kochani, pokażę wam teraz, jakie dostałam klipsy od babci. Ponieważ ja nie mam dziurek w uszach, więc mogę nosić tylko takie. Choose your player. She's cute. W tych chyba idę na zakupy. Ponieważ właśnie nie mówiłam, trochę już nie nagrywałam, ale co, zjadłam, poleżałam, pooglądałam jakieś filmiki, a teraz będę iść kupić sobie w końcu ten papier toaletowy, bo już przyszedł mi za niego zwrot pieniędzy. Co to są za jakieś dziwne warunki pogodowe, patrzcie. Było tak gorąco, dosłownie nie wiem, nie miałam termometru, ale dałam go, że jakieś co najmniej 25 stopni, a teraz dosłownie pada na mnie deszcz, ale mam mój papier toaletowy i mam też moją kosmetyczkę, która służy mi za torebkę, ponieważ wzięłam tylko taki wielki plecak, bo w sumie nie wpadłam na pomysł, że mogłabym na przykład nie dźwigać całego plecaka. Pomimo, że w budynku jest winda, to ustaliłam sobie taki challenge, żeby za każdym razem, kiedy nie jestem zmęczona, ani nie noszę czegoś takiego bardzo, bardzo ciężkiego, to żeby po prostu wchodzić schodami. Bo wiecie, zawsze tam parę kalorii, parę kroków. Teraz nagram filmik, taki krótszy, tylko jeszcze do niego trochę sobie przypudruję nos, bo wiecie, marketing dźwignią handlu czy coś. Sprawdzamy, czy dostałam się do drugiego etapu, ponieważ rekrutacja na ten wydział jest właśnie dwuetapowa, więc zobaczymy, czy jutro mogę przyjść, czy już mnie nie zapraszają. I zaczynam się stresować. Spokojnie. Życie się nie kończy.
Gra na instrumencie 20,33 na 25. Kształcenie słuchu i harmonia 11,26. A trzeba było mieć 12. Chwila. Czy to znaczy, że ja nie przeszłam? Szkoda, że tak jakby tak mało punktów mi zabrakło. Mam truskawki mrożone, prawie jak lody truskawkowe, tylko zdrowsze. Wiecie, tu się woda gotuje, bo uwaga, będę robić sobie makaron z pesto, które sobie kupiłam i z suszonymi pomidorami. No cóż, kochani, jest następny dzień. Nie będę tu już zostawać w Warszawie, bo to trochę bez sensu, wydaje mi się, jak nie mam tutaj co robić. Więc dzisiaj będę tylko sprzątać moje rzeczy. No i przygotowywać się jakoś tak już do wyjazdu. Wiecie, życie toczy się dalej. No właśnie.